broń jądrowa znacznie zmieniła sposób, w jaki ludzkość zaczęła patrzeć na świat. Dopiero po jej wynalezieniu rodzaj ludzki dostał w swoje ręce realną możliwość zniszczenia całego życia na Ziemi. W miarę pojawiania się coraz potężniejszych ładunków nuklearnych, dyskutowano nad tym, czy nasz gatunek aby na pewno pozyskał tą broń dopiero w XX wieku. Istnieje bowiem wiele podań i legend, które sugerowały istnienie bardzo podobnej broni przed tysiącami lat. Wiele z nich jest zawarte chociażby w hinduskich Wedach albo w samej Biblii. Lecz nieoczekiwanie istnieją też materialne dowody, które mogą poświadczyć o istnieniu bomby atomowej w odległej przeszłości rodzaju ludzkiego. Nie znajdują się one jednak na Ziemi, a na powierzchni Marsa. Wskazują na to rzekome ślady po eksplozjach jądrowych na czerwonej planecie, do których doszło przed tysiącami lat. Autorem tej teorii jest naukowiec z American Institute of Aeronautics and Astronautics, dr John Brandenburg. Badacz twierdził, że na Marsie doszło kiedyś przynajmniej do 2 wybuchów nuklearnych. Ekspert przedstawił swoją teorię na specjalnej konferencji naukowej, wskazując nawet hipotetyczne miejsca, gdzie mogło dojść do eksplozji. Zdaniem naukowca doszło do nich na północ od obszaru znanego obecnie jako Cydonia oraz Galaxias Chaos. Brandenburg twierdzi, że mogą się tam znajdować nawet artefakty potwierdzające, że planeta ta doświadczyła prehistorycznej wojny nuklearnej. Trzeba zaznaczyć, że ślady na powierzchni czerwonej planety rzeczywiście wskazują na to, że doszło tam do jakiegoś kataklizmu. Nauka głównego nurtu zakłada jednak, że nawet jeżeli miał on podłoże nuklearne, to było to zjawisko naturalne. Brandenburg zwrócił jednak uwagę na to, że mogło tam dojść do faktycznej wojny nuklearnej, której to skutkiem jest obecnie wyjałowiona powierzchnia Marsa. Sceptycy wskazują jednak na fakt, że eksplozje nuklearne, a tym bardziej o takiej skali, powinny pozostawić po sobie kratery, a takich we wskazanych przez Brandenburga miejscach po prostu nie ma. Badacz zauważył jednak, i to zresztą słusznie, że w Hiroshimie, zniszczonej w wybuchu jądrowym w 1945 roku, również nie było żadnego krateru. Odpowiedź na tą zagadkę jest dość prosta, a w celu maksymalizacji zniszczeń takie ładunki odpala się po prostu w powietrzu. A zdaniem Brandenburga z czymś takim mieliśmy do czynienia na Marsie. Rozmaici eksperci już od dawna zwracali uwagę, że powierzchnia tej planety wygląda na spustoszoną przez jakieś gwałtowne wydarzenie i wygląda to tak, jakby doszło tam do wielu eksplozji jądrowych. Zakładano nawet, że mogło do tego dojść z przyczyn naturalnych, a jako przykład takiej aktywności podaje się słynne naturalne reaktory jądrowe, które można odnaleźć chociażby w Gabonie. W pewnym sensie opowieści Brandenburga pokrywają się z teorią, jakoby ludzie pochodzili z innej planety i zostali przetransportowani na Ziemię po jakimś kataklizmie. Grupa naukowców badających ludzki genom już wiele lat temu odkryła, że aż 97% sekwencji ludzkiego DNA zawiera kod genetyczny niekodujący informacji. Wówczas pojawiły się teorie, że jest to nadpisana część kodu, stanowiąca pozostałość jakiegoś kosmicznego programisty, który kiedyś zakodował gatunek Homo sapiens. Przed laty wątek ten był poruszany przez ekologa dr. Elisa Silvera. Badacz twierdził, że wiele z ludzkich problemów z adaptacją do otoczenia sugeruje, że nie pochodzimy z tej planety. Ma o tym świadczyć chociażby wrażliwość na oparzenia skóry, niedostosowanie ludzkiego zegara biologicznego, co jest dość ciekawe, ponieważ funkcjonuje on tak, jakby doba trwała 25, a nie 24 godziny. I dziwnym trafem marsjańska doba trwa równo 24 godziny i 37 minut. Inną poszlaką, zdaniem doktora Silvera, są częste choroby pleców i układu mięśniowo-szkieletowego, co ma oznaczać, że człowiek został stworzony do warunków niższej grawitacji. A biorąc pod uwagę, że grawitacja Marsa jest niemal 3 razy słabsza od ziemskiej, trudno nie przyznać, że brzmi to całkiem logicznie. Co oczywiście wcale nie świadczy o tym, że jest to prawda. Operując na tak dzikich spekulacjach, każde z nas powinno wyrobić sobie opinię na ten temat na własną rękę. Czy prawdziwym domem ludzkości może być zniszczony dziś zupełnie Mars? Jeśli tak, to kto dał ludzkości tą drugą szansę na ustanowienie cywilizacji? Czy byli to uciekający z nuklearnej pustyni pradawni ludzie? Czy tak jak wydaje się zwolennikom teorii o paleokontaktach, inna inteligentna rasa, która obserwuje nas od zarania dziejów?